Cześć turysto, posłuchaj tego. Oh yeah. A teraz posłuchaj tego. W każdy odcinek wkładam naprawdę dużo pracy, ale to jest rajd i to, co się tutaj będzie działo, tego się na co dzień nie ogląda. Więc polecam obejrzeć cały materiał. To dzisiaj zabieram Was na wyścigi w Sopocie. Zaczynamy! Yeah, let's ride. Na każdym rajdzie największym wyzwaniem jest znalezienie dogodnej miejscówki obserwacyjnej, a w takich miejscach jak zwykle jest mnóstwo chętnych. Czeka mi dzisiaj ciężkie wyzwanie, ale pokombinujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie jest to mój pierwszy rajd w życiu, ale przyznawam się, że dopiero pierwszy raz wybrałem się na sopocką imprezę. W sumie nawet zrobiłem relację z 80. rajdu Polski, czyli tej eliminacji z kalendarza WRC, ale potem ją usunąłem z kanału. Być może jeszcze raz będę musiał poskładać ten film i go opublikować. Dajcie znać w sumie, czy chcielibyście go zobaczyć. Tak, zna się słowo. Po szybkim briefingu idziemy teraz na punkt widokowy, chyba PO12, dobrze kojarzę, na górce, gdzie podobno jest bardzo fajna miejscówka do obserwacji. Wyścig górski Grand Prix Sopot Gdynia w tym roku ma swoją 28. edycję, a startuje w niej 67 załóg w dwóch podstawowych kategoriach: aut historycznych oraz aut narodowych. Auto historyczne to oczywiście to auta, które mają już swoje lata. Natomiast auta narodowe to są to auta, które straciły licencję do ścigania się w rajdach. Impreza trwa 3 dni. W piątek jest taka, powiedzmy, inauguracja i prezentacja. Natomiast wyścigi bywają się w sobotę i w niedzielę, gdzie każdego dnia każdy kierowca zalicza 2 przejazdy. Zawodnicy mają do pokonania trasę o długości 3050 metrów, a żeby pobić rekord rajdu, muszą pokonać go ze średnią prędkością powyżej 135 km na godzinę. Jesteśmy na miejscu w punkcie obserwacyjnym PPO12, gdzie mamy łącznie 3 szykany pod okiem. Pierwsza jest dosyć taka szybka, po dosyć długiej prostej, gdzie samochody rozpędzają się do całkiem sporej prędkości. Oczywiście muszą tam wyhamować i przejść do 2 następnych. A jak sobie poradzą zawodnicy z winklami, to zaraz zobaczymy sami. Zapraszam do relacji z wyścigu. Pierwsze przejazdy za nami. I pewnie powiecie, że wcale aż tak szybko nie jechali, ale zwróćcie uwagę na to, że samochody myszkują na asfalcie, to znaczy, że jadą na granicy przyczepności. I pomimo, że opony nie piszczą, to naprawdę oni jadą tak szybko, jak tylko się da w tym momencie. Czy wy widzieliście to, co ja? Powiem wam, że w pierwszych 15 sekundach kierowca po wypadku nie wysiadał. Wszyscy wręcz byli trochę zaniepokojeni. Aż nawet chciałem podbiec i zobaczyć, co się dzieje, ale zaczął biec jakiś porządkowy. Więc wiadomo, to jest ich robota i nie należy przeszkadzać w takich sytuacjach. No ale na szczęście po 15-20 sekundach kierowca otworzył drzwi i wyszedł po własnych siłach i nawet nie narzekał na stan, więc całe szczęście, że nic się jemu nie stało. No i niestety, jak widać, jeden wypadek to mnóstwo emocji, ale też i bardzo długa przerwa techniczna. Najpierw trzeba sprzątnąć auto z toru, potem przyjeżdża komisja, która sprawdza, czy tor nadaje się do dalszej jazdy.
No i widać, że jeszcze służby porządkowe muszą wyczyścić plamę po oleju, więc 20 ponad minut już dobre za nami. Nie zapowiada się na to, żeby zaraz znowili wyścig. To chyba już nie macie wątpliwości, że szybko jeżdżę, prawda? Jak już chyba wspomniałem, nie jest to pierwszy rajd, na którym jestem, ale czegoś takiego to jeszcze na własne oczy nigdy w życiu nie widziałem. I wierzcie mi, ale taki strzał to robił wrażenie. Po prostu nie wiesz, co się dzieje. Po zamontowaniu 3 kulek mocy oraz kilku dodatkowych kompletów opon, najbardziej newralgiczny punkt na torze został zabezpieczony, a wyścig za chwilę zostanie wznowiony. Dobra godzina postoju pękła, ale nie oszukujmy się, bezpieczeństwo zawodników jest najważniejsze. To teraz połączmy muzykę i wyścigi. Drugi dzień zmagań przed nami. Zobaczymy, co dzisiaj pokażą kierowcy. Nie wiem, jak ten dźwięk będzie słychać na filmie, ale powiem wam, że na żywo to robi czasami piorunujące wrażenie. Może i Honda Civic czy Integra swoje najlepsze czasy mają dawno ze sobą, ale trzeba przyznać, że nadal robią masę hałasu i niezły efekt. No, chyba tak. Albo Ferrari jakieś, bo to tak... Natomiast stare Bentley może i nie wygrywają wyścigów, ale przez ich tylny napęd są bardziej wymagające, przez co ich jazda jest bardziej widowiskowa. No i mamy niezwykłą sytuację, bo samochód zapalił się i to Lotus, który wygrywał. Chłopcu, nic się nie stało i już rozmawiać przestałem. No i kto by pomyślał, po wczorajszym wypadku Steca, który prowadził w klasyfikacji generalnej, dzisiejszy faworyt wyścigu, kierowca Lotusa, skończył swój wyścig po tym, jak jego samochód stanął w płomieniach. I to prawie na samym końcu odcinka. Tak. Okej, a więc auto zostało zabezpieczone, przyjechała laweta i będzie sprzątanie. No mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie to szybciej niż wczoraj. I pamiętajcie, kibice, dobrym zwyczajem jest podziękować zawodnikom za ich trud i wysiłek, a można to zrobić zbijając z nimi piąteczkę. W ofercie rajdu jest tak zwany przejazd charytatywny, gdzie w charakterze pasażera możesz przejechać odcinek specjalny w jednym z naprawdę fajnych i widowiskowych aut, a uzbierane środki zostaną przekazane na wsparcie osób poszkodowanych w rajdach. I jak turyści, mam nadzieję, że podobało wam się. Jeżeli będziecie w okolicy w drugiej połowie sierpnia, to warto zerknąć w kalendarz, bo może akurat załapiecie się na kolejną edycję rajdu górskiego Grand Prix Sopot Gdynia. A jeżeli byście chcieli sami się pościgać, to polecam wam go-karty w Gdańsku, o których materiał zrobiłem i znajdziecie go w tej miniaturce. A jeżeli byście chcieli zobaczyć na przykład fajną panoramę Gdańska za free, to obejrzyjcie sobie ten materiał. Drodzy turyści, zapraszam was na rajd górski Grand Prix Sopot Gdynia oraz na wakacje do Trójmiasta. Trzymajcie się!